Друзья, всем привет! Zima idzie. Jak widać, na zewnątrz mamy 0,2 i to na minusie, czyli temperatura spada. Przy gruncie jest pewnie jeszcze trochę chłodniej, bo termometr mam dosyć wysoko. Jako że kilka dni nie będę używał kampera, muszę go postawić na parkingu i nie będzie mnie tutaj w środku, a zapowiadają mrozy, śniegi i tym podobne historie, to postanowiłem spuścić wodę z układu, a przede wszystkim z tego chińskiego piecyka, podgrzewacza przepływowego wody gazowego. Kilka filmików już o tym podgrzewaczu zamieściłem i przy okazji pojawia się tam wiele pytań odnośnie właśnie tego spuszczania wody, w jaki sposób opróżnić ten piecyk całkowicie z wody, tak aby nie zamarzł i żeby mróz szkód nie narobił. Pojawia się od czasu do czasu trochę na grupach i forach różnych postów odnośnie tego, że piecyk został uszkodzony przez mróz. No więc dlatego chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja pozbywam się wody. Od razu zaznaczam, że nie jest to żaden instruktaż i nie chciałbym, żeby ktoś miał do mnie pretensje, jeżeli zrobi to w ten sam sposób jak ja i okaże się, że jednak coś się wydarzy. Ja pokażę swój sposób, jak ja to robię i jak po konsultacji z różnymi chińskimi sprzedawcami tych piecyków pytałem, w jaki sposób to zrobić, żeby tam wodę całkowicie z tego układu spuścić. Ale jak mówię, nie jest to instruktaż, nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody. To tyle kwestii wyjaśnienia, a teraz adres. Przede wszystkim trzeba oczywiście spuścić całą wodę z układu, ze zbiornika. Każdy ma w jakiś sposób tam swój rozwiązany to. Niektórzy mają zawory na zbiorniku, niektórzy tych zaworów nie mają. Ja nie mam żadnego zaworu na zbiorniku dodatkowego. W tej chwili poziom mam praktycznie na 0. Natomiast wiem, że jeszcze trochę tej wody na pewno jest w układzie i ja to spuszczam po prostu pompką, uruchamiając kran i tyle. Także włączam sobie zawsze pompkę, gdzieś tu ostrość mi ucieka, włączam sobie zawsze pompkę i po prostu kranem całą wodę wypompowuję. To tak na początek. Jak już zaczyna tak ledwo co lecieć, to oczywiście przełączam też na wodę ciepłą. Tak ogólnie, żeby wypompować całkowicie to, co pompka jest w stanie wypompować. Słyszycie, pompka się już w tej chwili nie wyłącza. Także ona w tej chwili nabija ciśnienia. Ale jeszcze potrafi coś tam sobie jeszcze dopompować od czasu do czasu. Podobnie pod prysznicem, także całą wodę, żeby z wszystkich przewodów ta woda została wypchana. Dodatkowo tutaj przed pompką, czyli między zbiornikiem a pompką, taki zawór, który sobie, już jak wiem, że woda ze zbiornika jest spuszczona, zamykam go sobie tutaj i włączam jeszcze na chwilę pompkę, żeby zrobić ciśnienie w układzie i całość
tej wody wypompować. W tej chwili ciepła woda i zimna woda jest czysto teoretycznie wypompowana. Już nie słyszę, żeby cokolwiek tutaj leciało. Tak więc w tej chwili czysto teoretycznie wody całej się pozbyliśmy, natomiast wiem, że w piecyku na pewno jeszcze troszkę tej wody zostało. No i teraz pokażę Wam, w jaki sposób ten piecyk opróżnić. Piecyk od spodu, mam nadzieję, że to dobrze widać i dobrze wyostrzyło, posiada tutaj taki wystający pipsztyk. Ten pipsztyk jest zamontowany na zaworze w najniższym miejscu, w zaworze tym wodnym, który wpuszcza wodę do piecyka i tutaj jednym przewodem wchodzi, drugim wychodzi woda. I ten jest jakby w najniższym miejscu całego układu. Jego trzeba po prostu wykręcić. Żeby go wykręcić, no najlepiej użyć kombinerek czy cokolwiek takiego, co pozwoli złapać ten, jakś to z ostrością, co pozwoli złapać ten, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ten korek, zawór, cokolwiek, no nazywam to pipsztykiem i niech tak zostanie. W każdym razie ten pipsztyk trzeba chwycić po prostu i wykręcić go i wtedy on po prostu wypuści całą wodę, która się jeszcze zgromadziła, która jeszcze pozostała w wężownicy, w zaworze, po prostu to tędy zleci. Także wykręcamy. Jedną ręką to robię, więc przepraszam, będzie trochę niezgrabnie. Najlepiej coś sobie pod to podstawić, żeby sobie nie zachlapać. Ale niezbyt wygodnie się to robi, kiedy trzeba jeszcze nagrywać. Mam nadzieję, że to było widoczne. Troszkę wody poleciało. Nie było już tego dużo, na szczęście, ale mimo wszystko troszkę wody z tego układu zeszło. Ten zawór, zaraz to ostrzymy, że tak. Ten zawór wygląda w ten sposób. On ma tutaj na górze taką gumową szczeleczkę. Od spodu jest taki też jakiś dziwny zaworek. Nie mam pojęcia do czego ta wewnętrzna część służy. Być może ją też można po prostu wykręcić i w ten sposób spuścić, ale mi się to nigdy nie udało, szczerze mówiąc. Może dlatego, że pierwszy raz wykręcałem to w ten sposób, jaki Wam teraz pokazywałem i po prostu trochę to się zrobiło jajko, jak widać. W każdym razie nie mam pojęcia, czy samo wykręcenie tego wewnętrznego zaworu coś da. To daje na pewno. W każdym razie w taki sposób się to odbywa. Tak jak mówię, tu jest taka gumowa uszczeleczka. Na samej górze, jak widać, ona już trochę mi tu zaczyna się rozwarstwiać. Trzeba będzie może pomyśleć, poszukać coś, dopasować innego i wymienić. W ten sposób ta woda została całkowicie z układu spuszczona. Można później z powrotem wkręcić albo zostawić po prostu do czasu. Jeżeli kąpera nie używacie przez całą zimę, to po prostu wkręcić to z powrotem na wiosnę. To też spowoduje, że jeżeli faktycznie jeszcze cokolwiek tamtej wody w tym piecyku się znajduje, to na pewno nie zamarznie, po prostu wylezie tędy, tak, i tyle. Także nie powinno się nic uszkodzić. Mówię, tej wody nie było wiele, bo dosłownie tam o parę kropli, ale mimo wszystko trochę tej wody jeszcze tam zostało. Gdyby ta woda została tam jest taka membrana w tym zaworze na pewno i po prostu jeżeli by to w tym zostało, no to by narobiło szkód. Tak to wygląda. W ten sposób ja ten piecyk użytkuję. Poprzednią zimę -16 bez problemu przetrwał. No co prawda
w zimę praktycznie mieszkałem w tym kamperze i tu było cały czas ciepło, ale też były dni, kiedy on zostawał niegrzany, gdzieś tam szedłem do pracy coś zarobić na butelkę chleba, to ten piecyk zostawał w kamperze nieogrzewanym przy temperaturach no, bardzo, bardzo minusowych i no, nic się nie stało, nic nie zamarzło. Także no, w ten sposób ja to robię. Ale przypominam jeszcze raz, to nie jest żaden instruktaż, nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, jeżeli cokolwiek się komuś stanie. W ten sposób spuszczam resztki wody, która się w tym piecyku jeszcze ostała. Udało mi się jeszcze to rozkręcić. W środku jest taka sprężyna i taki pipek na samym końcu. To jest ta część, która była od spodu, wam pokazywałem. W środku jest sprężyna. No i nic więcej tu w środku nie widzę. Szczerze nie mam zielonego pojęcia, jakie to ma zadanie. Czy to jest jakiś zawór ciśnieniowy, regulacji ciśnienia, czy cokolwiek, nie wiem. Ale tak to wygląda. Raczej tym wody nie spuścicie. Natomiast wykręcając całość, woda się spuści. No i nie ma obaw o zamarznięcie. No to tyle celem uzupełnienia. Paka, drodzy, paka.